Niechciane sygnały, czyli Tomuś nie piskaj, odcinek drugi. Aby zacząć mówić o niechcianych sygnałach, musimy w ogóle powiedzieć, czym jest wykrywacz metali. Jest to nadajnik fali elektromagnetycznej w jednym urządzeniu spięty z odbiornikiem fali elektromagnetycznej, czyli w języku naukowców jest to wiroprądowy analizator anomalii elektromagnetycznej. Brzmi skomplikowanie? Ma brzmieć. Czym szybciej to zrozumiecie, jak bardzo skomplikowanym urządzeniem jest Wasz wykrywacz, tym naprawdę lepiej dla Was, nie wchodząc dalej w temat. Ja w moich odcinkach postaram się niechciane sygnały podzielić na 3 etapy, na takie 3 kategorie. Na zakłócenia elektromagnetyczne zewnętrzne, pochodzące gdzieś tam sobie z zewnątrz, na sygnały pochodzące z samego wykrywacza. To najczęściej będą różnego rodzaju sygnały i przyczyny tego będą tkwiły w obsłudze takiego wykrywacza przez samego użytkownika, czyli sygnały pochodzące z winy użytkownika oraz sygnały pochodzące z gruntu. Bardzo fajny temat, też zostanie poruszony. W tym momencie zajmiemy się zakłóceniami elektromagnetycznymi, tymi sztucznymi oraz tymi naturalnymi. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w wielkim promieniowaniu elektromagnetycznym i w tym też promieniowaniu chodzimy z wykrywaczem, który jest wiroprądowym analizatorem anomalii elektromagnetycznych i staramy się znaleźć jakiś sygnał pochodzący od metalu. No ale właśnie, oprócz tego metalu do naszego wykrywacza będą dochodziły różnego rodzaju inne zakłócenia i w zależności od czułości, od częstotliwości założonej sondy będziemy takich zakłóceń słyszeli więcej, mniej lub czasem możemy ich nie słyszeć. A pochodzić one mogą z takich rzeczy jak jakieś silniki elektryczne, spawarki, inne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Czyli ogólnie wszystkie takie urządzenia i masę innych, które znajdują się w otoczeniu wsi, miast, miasteczek. Cała infrastruktura takich miast, wsi i miasteczek będzie bardzo mocno wpływała na jakość pracy naszego detektora. Czym dalej od takich miejsc będziemy się odsuwać, wchodzić w las, w pola, tym mniej jesteśmy narażeni na tego typu zakłócenia elektromagnetyczne sztuczne pochodzące z tego typu urządzeń. Ale z kolei, będąc gdzieś w lesie na polu czy na uboczu, możemy odbierać zakłócenia elektromagnetyczne z linii elektroenergetycznych, naziemnych, z podziemnych takich linii, z szlaków kolejowych, no, może z szlaków tramwajowych, nie wiem co tam u kogo jeździ po polach. Mało tego, pastuchy, potężne pętle pastuchów, którymi są otoczone łąki i pola, mają niebywałą moc i możliwość siania takich zakłóceń elektromagnetycznych. Sobie wyobraźcie cewkę o średnicy kilometra, 2 kilometrów, która sieje jakimś sygnałem. Taki gigantyczny pastuch jest w stanie nas zakłócić nawet na kilkaset, a może nawet na kilometr, jak nie więcej. My nawet nie musimy wiedzieć, że w naszej okolicy znajduje się taka łąka gdzieś 500 metrów dalej za lasem, ogrodzona gigantycznym pastuchem. Nasz wykrywacz może odbierać takie zakłócenia. Mało tego, telefon komórkowy, który mamy w kieszeni, raz będzie nas zakłócał, raz nas też nie będzie zakłócał. Wszystko zależy, jak daleko się znajdujemy od nadajnika i jaką mocą w danym momencie telefon komórkowy będzie nas tutaj, że tak powiem, nasz wykrywacz raczył. Możemy zawsze sobie wyłączyć telefon, albo najlepiej, jeżeli używamy GPS-u, włączyć po prostu tryb samolotowy, mając święty spokój zakłóceń elektromagnetycznych sztucznych wywołanych przez nasz telefon. Jest coś jeszcze ciekawego, o czym powiem zaraz, ale zobaczcie, istnieją zakłócenia elektromagnetyczne naturalne, pochodzące z piorunów i innych wyładowań atmosferycznych. Brzmi ciekawie? Brzmi. A dlaczego? Bo maksymalna energia takiego wyładowania układa się w okolicach kilkunastu kiloherców, czyli dokładnie w takim paśmie, w jakim działa mniej więcej nasz wykrywacz. Nie widzicie burzy, nie odczuwacie burzy, a wasz wykrywacz szaleje? Nic dziwnego. Jeżeli jest dobra propagacja fal elektromagnetycznych, to 100-200 km zasięgnięć gór, zasięgnięć rzek i lasów możemy jak najbardziej odczuwać takie zakłócenia wywołane wyładowaniami elektromagnetycznymi, ponieważ tak fajnie się fale rozchodzą i idealnie trafiają w nasz wykrywacz.
Mamy czuły sprzęt, będziemy to odbierali, a wzrokiem nie będziemy w stanie dostrzec ani słuchem żadnych wyładowań. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, polecam u wujka Google znaleźć temat zakłócenia atmosferyczne, poczytać. Tam jest akurat fajny artykuł na temat odbioru fali radiowej i związany z tym zakłóceń. Bardzo, bardzo fajna rzecz, polecam. Ale wracając do zakłóceń elektromagnetycznych sztucznych, należy powiedzieć o czymś takim jak wykrywacz naszego kumpla. Może zauważyliście, że często wykrywacze działające na tej samej częstotliwości obok siebie zakłócają się niemiłosiernie jeden drugiego, albo następuje takie zjawisko, że jeden wykrywacz drugi zakłóca. Na przykład my zakłócamy strasznie naszego kolegę, ale sami chodzimy w ciszy, w spokoju, albo odwrotnie, kolega nas zakłóca, a on chodzi w ciszy, w spokoju. Dlaczego tak jest? Właśnie zaraz zaprezentuję.